Dzień uroczystości zielonych świątek, gdy zaczęła się msza święta, duch pański usłyszała święta Mektylda, mówiący do niej głos: słuchaj, duszo moja, i raduj się. Jeżeli tak Duch Święty napełnia cały świat, to i ty nie będziesz wyłączona. Święta pomyślała sobie, może to nie są słowa Boga, lecz tylko słowa mej duszy, która się sama pociesza. Ale Pan rzekł do niej: moje to są słowa, albowiem twoja dusza jest moją, a moja dusza twoją. Tak jak można przeczytać to w przypadku o Jonatanie i Dawidzie, że ich dusze były ze sobą zlane. Tak jeszcze silniej połączona jest węzłem miłości dusza twoja z moją, jak ci to dziś pokażę. Po tych słowach otrzymała święta 2 skrzydła i z ich pomocą zleciała w górę. A gdy przybyła do nieprawdopodobnie wielkiego blasku świetlanego, odpoczęła tamże. A przystąpił do niej z wielkim szacunkiem anioł, pozdrowił ją i rzekł: szlachetna dziewico, przygotuj się, albowiem wkrótce przybędzie twój oblubieniec. Na to odrzekła święta: nie wiem, jak należycie mam się przygotować. Jeżeli jednak mam być godnie przygotowana, to ukochany mej duszy sam musi mnie przygotować. I w tej chwili stanął przed nią król chwały w postaci i w ozdobie oblubieńca, i przyodział ją w białą szatę i rzekł: przyjmij szatę mej niewinności, którą ci daję jako wieczną zapłatę. Następnie przyozdobił ją szatą różowego koloru, mówiąc: tę szatę przygotowałem ci z mojej męki i z twoich cierpień. Stała też miłość przed Panem w postaci niezwykle pięknej dziewicy. Pan spojrzał na nią uprzejmie i rzekł: ty jesteś tym, czym ja jestem. Ponieważ jednak święta myślała nad tym, że nie miała na sobie płaszcza, rozpostarła miłość swój płaszcz i przykryła nim Pana i świętą Mektyldę razem. Także święta ukazała się przyodziana w miłość. Płaszcz miłości zaś był ze środka połtykany różnymi kolorami i tak obszerny, że wystarczył do okrycia mnóstwa ludzi. I miłość rzekła: ile nici znajduje się w moim płaszczu, tyle pociech daję tym, którzy do mnie przychodzą. Święta przecież rozpływała się w swoim ukochanym, także jej się zdawało, jakby niejako posiadała z nim to samo serce. Wówczas powiedział do niej Pan: teraz rozkaż, co chcesz. Święta odrzekła: wyraz rozkaż, och, nie przystoi mi. Przecież gdybym posiadała władzę macierzyńską, wezwałabym wszystkie stworzenia, aby cię chwaliły całą siłą, całym swoim urokiem i całą sztuką, jaką posiadają.